Siemka, ja jestem Adacho, postaram się ten film wrzucić wam jak najszybciej, żeby następujące słowa mamy 6 dni do jednej, prawdopodobnie z największych celebracji w historii Dokana były aktualne. Bo tak się składa, że nagrywam to w niedzielę, tak jak widzicie 6 dni dzieli nas do tak zwanego GDC, do globalnej boom kampanii. Natomiast ja stwierdziłem, że nie będę czekać akurat do globalnej boom kampanii, żeby robić film z Dokana, bo tak naprawdę, jeśli nie liczymy moich reakcji na nowe karty, których nawet nie było ostatnio szczególnie dużo, bo jeśli patrzymy na ostatnie nowe karty, które wyszły, no to mamy tak. Były baby, na które w ogóle nie reagowałem, a Goku z Dragon Ball Daima był w zasadzie, nie wiem, w zeszłym miesiącu, pod koniec zeszłego miesiąca, może na początku sierpnia, także sporo już filmów z Dokana nie było, a jeśli bierzemy pod uwagę, nawet zerknąłem sobie na swój kanał, jeśli bierzemy pod uwagę w ogóle gameplay z Dokana, to ostatni film chyba wrzucałem w maju, także przepraszam wszystkich tych, którzy lubią tę grę, ja lubię tę grę. Jak widzicie, deski są powoli zbierane, jest równo 2900, chociaż tak naprawdę mam jeszcze troszkę tutaj niewymienionych, nie wiem ile, z 20 tutaj się uzbiera. Właśnie nie rozumiem tego, czy też macie taki problem, czy ja ominąłem coś? Dlaczego mam 146 tych dziwacznych kryształków? A tutaj się za 7 wymienia na DS-a i zostaje mi zawsze 6. No nie, jakby jednego mi brakowało. Wydaje mi się, że robiłem wszystko, co jest potrzebne i tutaj to wygląda jakbym jednej rzeczy nie zrobił kiedyś tam. Nie pamiętam już nawet, o co tutaj chodzi. Generalnie dzisiaj będziemy się zajmować bilecikami, w zasadzie tymi Memorial Stone'ami, które już wymieniłem na bilety. Nawet nie miałem w zasadzie innej opcji, bo można wymieniać tutaj sobie te Memorial Stone'y na karty, czego raczej nie polecam robić, chyba że macie ich parę tysięcy, ale wątpię, żebyście mieli ich parę tysięcy. Ja miałem 146. Za 150 można sobie kupić kartę, więc generalnie, czy jest to głupie? No ja bym powiedział wam tak. Za 150 kamyczków, jeśli naprawdę chcecie konkretną kartę bardzo, a inne macie, to może jeszcze wtedy bym się zgodził na taki, zgodził, no to róbcie sobie co chcecie, ale ja jeszcze nie pamiętam, żebym w życiu kiedykolwiek coś takiego zrobił, bo za 150 kamyczków można sobie wziąć 150 biletów i szansa na to, że traficie więcej niż jedną kartę featured jest po prostu większa, więc ja mam akurat kilka braków. Tak naprawdę z tego baneru, to do tego potem przejdziemy, bo w sumie chciałbym zacząć od gameplayu. Ostatnio wyszedł fajny event, w którym sobie dzisiaj chciałbym pograć. To nie jest Clash, chciałem tylko pokazać wam Clasha, bo nawet myślałem, czy nie zagrać w Clasha. Pamiętam, że jak Clash wyszedł, w zasadzie drugi Clash, bo kiedyś dawno temu był taki pierwszy, który został zmieniony, w jego jeszcze nie grałem, ale jak wyszedł drugi Clash, to nagrywałem filmy z Clasha i tutaj stwierdziłem, że może zagram tutaj też w trzeciego, ale zobaczyłem, że to jest bardzo krótkie i bardzo łatwe, więc przyszedłem to dosłownie w parę minut i stwierdziłem, że może kiedyś. Zastanawiałem się też nad Dokkan Frontierem, bo jest to jeden z moich ulubionych trybów, chociaż muszę przyznać, że Planet Namek Saga jest trochę już męczące, zwłaszcza biorąc pod uwagę kilka misji. Mi zostały 3 misje do zrobienia. Nie pamiętam już, o co chodziło w tych misjach, ale ta misja jest dramatyczna. Ona w 100% zależy praktycznie od losowości, bo musicie tego Freeza pokonać w 2 tury, a są 2 etapy, więc każdego z tych freezów musicie pokonać w jednym etapie, a w zasadzie no to nie jest tak, że Namek Saga ma tutaj jakieś bardzo silne karty, więc liczę na to, że właśnie następująca celebracja wprowadzi Namek. A biorąc pod uwagę, że wszystkie te obrazki prowadzące do jakby odliczania, prawda, odliczanie 7 dni, 6 dni, 5 dni prowadzą trochę do Namek, bo mamy od początku Dragon Balla Z, czyli Radica, potem walkę z Radicem, walkę z Nappą, Saibameny, i na końcu Goku kontra Vegeta. Często tak właśnie wygląda, że ten obrazek, który jest przy dniu przed celebracją, nie oznacza tego, co będzie na celebracji, tylko to, co poprzedza wydarzenia, które będą na celebracji. Czyli jeśli mamy Beam Struggle, walkę Vegety i Goku, to znaczy, że dalej będzie Namek i że Namek zobaczymy na celebracji. Natomiast jest jedna rzecz, która tutaj trochę burzy te teorie, albo powiedzmy taką daje dodatkową stronę, bo wyszło dosłownie to Support Memory. Tyle, że Support Memory wyszło teraz, już podczas celebracji odliczającej tak właściwie do GDC, a niekoniecznie podczas samego GDC, bo teraz też zostało zapowiedziane, że będzie właśnie Dokkan Frontier z Saiyan Sagi, więc ja sobie tego Support Memory użyję, bo chciałbym właśnie zagrać tą drużynką. Mam tutaj 4 karty Extreme, ale głównie chciałbym sobie zagrać tymi 2 kartami, czyli Piccolo i Goku i Piccolo.
W zasadzie oni się inaczej nazywają. To jest Piccolo, który po zmianie jest w Goku. Ja tutaj mam do niego nawet duplikat. A jeśli chodzi o tę kartę, 90%. Trzeci duplikat ostatnio sobie właśnie wziąłem za czerwonego kamienia. Być może to też jest temat do przegadania, ale wierzę, że jesteście w stanie sami podjąć dobrą decyzję. Chyba że jesteście początkującymi graczami, no to sobie obejrzyjcie jakiś tam poradnik, które karty warto wziąć. Podoba mi się bardzo to, co zrobili tutaj z tym sortowaniem, z tą możliwością lepszego układania drużyn, ale nadal się nie mogę przyzwyczaić do tego, że guzik Remove All jest tutaj, a nie tutaj, no nie? Także trochę jest to pomieszane. No ale okej, ja sobie wejdę do eventu. Kilka jest walk tak naprawdę do zrobienia, tutaj możemy sobie wybrać, w co chcemy grać i szczerze nawet nie wiem, do czego prowadzą te chmurki 3 na dole, te po zranieniu się, ale na początku sobie zrobimy tak, że pójdziemy sobie może, Saiyanami pójdziemy. Tak jak Saiyanie byli, czyli Raditz, Nappa i na końcu Vegeta. Chociaż najtrudniejsza walka jest w sumie z Gohanem, tylko że walka z Vegetą ma 2 etapy i wtedy można byłoby łatwiej aktywować tamto support memory. Nie support memory. Standby'a, nie standby'a. Tak, standby'a. Trochę rozbiję tutaj Saiyan ze względu na to, że Raditz musi być praktycznie przylepiony do trzeciego slota, bo w trzecim slocie ma olbrzymi support na 3 tury, więc ja sobie tutaj go zostawię. Niestety w przypadku Vegety, chociaż szczerze mówiąc, mógłbym zrobić nawet tak, bo wtedy linki będą nieco lepsze. Vegeta tutaj się słabo linkuje. Piccolo tak naprawdę jest lepszy na drugim i trzecim slocie. I się zastanawiam, czy ja bym go chciał tak naprawdę dawać na pierwszego slota, ale zrobię to dlatego, że liczę na to, że spadną mi niebieskie kule. Nie, spadną mi chyba niebieskie kule. Vegeta jak zbierze niebieską i tęczową kulę, to dostajemy dodatkowego supporta, chociaż w sumie wrzucając Piccolo na pierwszego slota, tracę tutaj też supporta. Trochę się, powiem wam szczerze, obawiam, że ten Vegeta nie przetankuje pierwszego slota. Zrobimy tak i powinny spaść niebieskie orby normalnie dla Vegety, więc będzie supporcik. I tutaj nie muszę brać żadnych specjalnych orbów, więc Raditz na trzecim slocie. I Piccolo nawet dzięki temu supportowi ma 18 kill. O, jest nawet unik. Odnośnie moich przewidywań i moich, powiedzmy, takich marzeń tyczących się nadchodzącej celebracji. Tak, Namek to jest celebracja, którą bardzo, bardzo chcę zobaczyć, ze względu na to, że tak jak ostatnio dostaliśmy tego darmowego LR Goku z Frontiera, nagrałem nawet na jego temat film, bo to był pierwszy Super Saiyanin Goku z Namek od 5 lat, od tego Int, prawda? Goku Super Saiyanina z Namek, który wyszedł razem z Full Power Freezą. I szczerze, jest to dla mnie szokujące, że jeden z najbardziej kultowych momentów w ogóle w historii Dragon Balla ma tak słabą reprezentację. Zwróćcie uwagę na to, że sama scena transformacji Goku w Super Saiyanina jest, nie chcę powiedzieć nietknięta, ale no, to jest potencjał niewyczerpany. Zaraz dokończę myśl, chyba że zapomnę. Oczywiście oni są na trzecim slocie ze względu na to, że muszę ich potem... chociaż czekajcie, no tutaj tak naprawdę mielibyśmy w kolejnej rotacji Nappę i Vegetę, których chciałbym w sumie zostawić, więc wyrzuciłbym w sumie tego Piccolo, tylko że on by wrócił później, chociaż oni tak naprawdę są mi potrzebni tylko i wyłącznie na tę ostatnią walkę, bo tutaj i tak standby'a nie dam rady włączyć. Raditz idzie na pierwszego slota ze względu na to, że on jako pierwszy atakujący ma jednorazową redukcję, a tutaj ta walka nie jest aż tak długa, żebym musiał się przejmować jakimiś długofalowymi skutkami. Jeśli teraz ich wrzucę do rotacji, to tak naprawdę muszę wyrzucić potem Piccolo, żeby oni się spotkali. Tak chyba zrobimy. Potraktuję tę walkę jako po prostu okazję do tego, żeby ustawić sobie rotację, bo te walki nie są aż tak trudne. Szczerze, nawet moglibyśmy zrobić tak, że odpalam tego Active Skilla. O, zapomniałem, że włączyłem animację. Zobaczmy w takim razie sobie to. Tutaj to nie był ten, o właśnie, Active Skill z 2 małpami. Coś, czego nie widzieliśmy w Saiyan Sadze, no Nappa się nie zmieniał w Ozaru, nie? Tutaj też to zmienia orby na tęczowe, ale za bardzo to nie pomoże. W sensie nie umożliwi nam to zebranie niebieskiego orba i tęczowego, więc sytuacja w zasadzie się nie zmieni. Czy ten gość bije wszystkich? Powinien bić chyba, nie? Nie bije wszystkich. No to dziwne. Jest animacja bicia wszystkich, ale ten Raditz nie bije wszystkich moich kart. No dobra, wracając do tematu Namek. Freeza i Goku. Tylko pytanie, jaki Freeza? Bo to, że Goku, który się transformuje, ja bym powiedział nawet tak. Jestem za tym, żeby to nie był Goku, po prostu Goku, bazowy, z nazwą Goku, tylko Goku Kaioken. Bo tak naprawdę, jeśli bierzemy pod uwagę karty w Dokanie, które mają w nazwie Goku w nawiasie Kaioken, to jest ten żółty, z Namek właśnie, i Saiyan Saga.
Nie? Saiyan Saga. Mamy zielonego, tego mega starego, mamy jeszcze jakieś tam, może nie darmowych, ale takich starych niebieskich Goku Kaioken. Ogólnie to nie są karty, które są w mecie, więc wydaje mi się, że tutaj byłoby to najlepsze rozwiązanie, żeby to był Goku Kaioken, który zmienia się, albo nawet inaczej, wchodzi w stand-by, a może jeszcze i wtedy na przykład zmienia się w Super Saiyanina. Idziemy sobie do Nappy, tutaj też ta walka jest dość krótka. Ja tak jak mówię, ostatnio wrzuciłem tych jegomości do rotacji, więc teraz Piccolo wyrzucam z rotacji. I może nawet bym odpalił, a może nie będę odpalał. Zrobimy tak, że... Chociaż nie mogę tutaj tego tak rozegrać. Czekajcie. Ten support, on nie daje ki niestety. A nie chcę brać tutaj tych orbów, bo mógłbym Vegetą wziąć w ten sposób, nie? I byłby support fajny. Tyle, że Nappa nie dostanie w inny sposób ki za bardzo. Chyba że w zasadzie nie. Zobaczcie. Jako trzeci albo drugi atakujący Piccolo dostaje, w zasadzie daje sojusznikom Saiyan Sagi ki 1. Więc tak naprawdę Nappie muszę dać tylko... Aha, i tak nie za bardzo jest jak dać mu 2 ki. Dobra, wiecie jak zrobię? Użyję Active Skilla ze względu na to, że on też podniesie defa w Vegecie. Z tego co kojarzę, do Vegeta też powinien dostać defa, dzięki temu. Ja teraz już jestem nieco bardziej pewny, żeby wrzucić go na pierwszego slota. Nie chcę tutaj robić takich akcji, że Nappy nie daje ki, a chciałbym po prostu rozegrać to w taki sposób, żeby tego supporta Vegety też uaktywnić. Jest to drużyna, którą po prostu dobrze mi się gra, chociaż ten atak mam nadzieję, że on nie będzie aż tak... No widzicie? Właśnie o to chodzi. Gdybym nie odpalił tego Active Skilla, to Vegeta by tutaj się wywalił. To nie jest karta na pierwszego slota, ale bardzo zależało mi na tym, żeby zagrać tutaj w ten sposób, żeby wziąć tego niebieskiego orba z tęczowym. Tak jak mówię, ta drużyna jest bardzo przyjemna do grania, bo mamy karty, które ze sobą dobrze współgrają, wszechobecny support, praktycznie, nie wiem, ponad połowa kart tutaj ma supporta dla Saiyan Sagi, albo dla, powiedzmy, kategorii takich pobocznych pokroju Earthbred Fighters, nie? Rewelacyjna kategoria i nawet biorąc pod uwagę tutaj, że mamy złe karty pokroju Nappy, Vegety, Radica, to możemy je łączyć z Goku i Piccolo, nie? Wspaniałe to jest, ale no jak widzicie musimy tutaj mieć rotację, więc tak naprawdę jeszcze tej rotacji nie będziemy mieli chyba nawet w tej walce. Czy Piccolo tutaj robi jeszcze jeden atak? Nie. I w sumie dobrze, bo to jest kolejna tura, która zbliży nas do tego, żeby mieć tę właściwą rotację Goku, Piccolo i Piccolo. W zasadzie Goku i Piccolo, powiedzmy w ten sposób, nie? Bo tak naprawdę tutaj na tej żółtej karcie mamy Goku i Piccolo, ale potem on wchodzi w Piccolo, a na drugiej czerwonej karcie mamy Piccolo, który wchodzi w Goku. Tyle, że tutaj też trzeba to dobrze rozegrać. Do tego jeszcze pewnie, mam nadzieję przynajmniej, przejdziemy w dalszym etapie tego filmu, jak już będziemy będziemy wchodzić w standby tego Goku. Trzeba najpierw wejść czerwoną kartą w standby. Przynajmniej tak się trzeba. Opłaca się. A, tu jest jeszcze drugi etap. A co to jest za intro? Aha, możliwość exchange'a. Nie? Wow. Wow, kurde, bele, jaka to możliwość exchange'a wleciała. Co on w ogóle robi? Nawet nie wiem. 10% ataku, kiedy Earthbred Fighters przeciwnik. Chłopaku, ty. Robię cię w jedną turę. To wiecie jak zrobimy? Jako, że ten Vegeta jest już nieaktywny, zrobimy sobie tak. Odpalam Active Skilla Vegetą. Te animacje już widzieliśmy, więc tutaj powinno to w miarę dobrze uderzyć. Czy to jest Vegeta, który już bił? On chyba nie bił jeszcze, nie? No właśnie. To po prostu jest gość, który ma 100% ukrytego potencjału, więc dlatego jest taki silny. No dobra. Gość ma bardzo dużo defa. Szczerze, to nawet tego Vegetę mógłbym wrzucić na... Chociaż nie chcę go wrzucać na pierwszego slota, bo znowu mamy sytuację z orbami, taką jaką widzicie. To zrobimy tak. Nappa do wyczyszczenia troszeczkę planszy. Drugi Nappa do tego, żeby mi niebieskie orby spadły. Kurwa, no nie wierzę, naprawdę? Źle obliczyłem. No trudno, nie będzie supporta. Ale tutaj jakby nie powinno być żadnego problemu. 97 milionów ten Nappa bije. Ja przypominam, że to nawet nie jest karta DFE. To nie jest karta Dokkan Festival Exclusive. Co prawda, no support jest z Active Skilla od Vegety, ale... Co Dodge'a zrobił? O kurde. No, więc wracając i już może kończąc ten temat. Frieza, tak jak mówię, Goku i jego, powiedzmy, wersja, moim zdaniem Goku Kaioken może standby i potem Super Saiyanin, chociaż nawet może bez standby'a. Ale oberwałem!
Ale oberwałem, kurde bele. Ja nie wiedziałem, że ten nappa bije wszystkich. To gdybym tak gdybym wiedział, w zasadzie gdybym wiedział, no walczyłem już z nim wcześniej, ale nie zwróciłem na to uwagi. To bym tego Vegetę wrzucił wcześniej, żeby on sobie poatakował, zanim Vegeta będzie miał szansę na super atak. To niedobrze, ja się tutaj muszę uleczyć. Ale jest ku temu teraz okazja. O! Ja nie sądziłem, że takie rzeczy tutaj będą. No dobra. Zmieniam się. Tutaj zobaczymy sobie animację w takim razie. Wiecie co? Muzykę powinienem włączyć. Ale wyłączyłem, bo było szalahet szala. Ale mi się podoba, że oni tutaj tak cicho mówią, nie? To jest japoński dubbing, a nie jakieś chyba tam Shone Szemele. Weźcie tego Shone Szemele. Każda okazja jest dobra, żeby powyzywać Shone Szemele. Żartuję. Znaczy nie do końca, ale ogólnie zrobimy tak. Ten atak też bije, więc tutaj będzie Makanko Sapo. No, z muzyką to jest inna gra. Inna gra w ogóle. Okej, nie zabiliśmy, to fajnie. Bo teraz będziemy mogli się jeszcze troszeczkę podleczyć, a to jest klucz. I teraz Goku tak naprawdę nie ma żadnych rzeczy związanych ze slotem, w którym musi być grany. Natomiast biorąc pod uwagę, że on ma aż 70% redukcji damage'a i gardę, plus jeszcze monstrualne statystyki, plus jeszcze defa przy przyjmowaniu ataku, no to on oczywiście idzie na pierwszego slota. W przypadku Piccolo tutaj jest wyszczególnione, że on jako drugi albo trzeci atakujący ma po prostu więcej dodge'a i też odradza HP. Więc no to jest akurat bardzo jasna sytuacja. Goku tutaj przytrzymuje Radica, a Piccolo w tle ładuje sobie Makanko Sapo. Ale ja się cieszę akurat, że mamy taką sytuację. No standby'a nie będę mógł puścić, tego finisza, bo nie jesteśmy, znaczy on nie jest jeszcze naładowany. Ale dzięki temu, że się tutaj przetransformowaliśmy, to się troszeczkę, a w zasadzie w ogóle, w 100% wyleczę, nie? Okej. 77 milionów. Ten Goku, tak naprawdę z tego standby'a, on to uniknął, okej. 102 miliony. Ten Goku w standby'a wchodzi na kilka dobrych tur, chyba na 8 albo 9, więc to Makanko Sapo można ładować i ładować i ładować. No niestety ta walka nie jest aż tak długa. Ale teraz mamy jedną turę, zajebiście, idealnie się złożyło. Idealnie się złożyło. Teraz mamy rotację w turze pierwszej i w następnej, drugiej turze wracają Goku i Piccolo. Ich zostawiam w rotacji i oni wracają w czwartej, od razu kiedy mamy standby'a. Elegancko. Dobra, tutaj akurat nie ma żadnych ataków obszarowych, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o umiejętności Vegety, to on po prostu staje się silniejszy z każdą turą. W zasadzie co ja bym tutaj chciał? Może trochę spuścić to. Niebieskie, czy ja dam radę tutaj spuścić z tęczową? Chyba średnio. Dobra, nie będę szczególnie kombinował z active skillami jeszcze i nie będę jakoś szczególnie tego Vegety bił, bo zależy mi na tym... Wiecie co bym zrobił? Tak, troszeczkę zrobimy. Zależy mi na tym, żeby ta walka nie trwała aż tak krótko. Może to nie jest mądre, bo mamy tutaj silnego przeciwnika, chociaż Gohan był znacznie silniejszy, ale tutaj Goku i Vegeta też tam są... W pewnym momencie mogą trochę napsuć krwi. Natomiast zależy mi tutaj tylko i wyłącznie na tym w tej walce, żeby zrobić Makanko Sapo, Goku czerwonym, nie? Jakby wszystkie misje mam zrobione, tak właściwie to wszystkie misje w Dokanie w ogóle mam zrobione z tych takich, które można zrobić. No, pomijając chociażby to, że się tam trzeba logować jeszcze 3000 dni, do tego to mi brakuje nie wiem ilu. Z 200 dni? 150? Coś takiego? Nawet nie wiem, ale można to zobaczyć i w sumie z jednej strony może irytować to, że jest misja niezrobiona. Chodzi mi o tę misję w zakładce normal. Ilość dni logowania, też jest dość świeża sprawa. Wyświetla się tam niezrobiona misja. Ale jest to ok, bo przynajmniej w ten sposób można śledzić jakby ilość dni logowania, a do tej pory trzeba było patrzeć na bonusy dzienne, no nie? Przy pierwszym logowaniu dnia się pojawia, ile tam dni się zalogowaliście. Jak się nie zwróciło uwagi, to już się nie wiedziało. W sensie jest na prezencie napisanym w boksie, nie? Jak dostajecie ileś tam nagród, za który to jest dzień, no ale mimo wszystko w ten sposób się wygodniej na to patrzy. No i teraz on sobie wchodzi w czwartej turze, tylko że jest problem z tymi, bo oni tak naprawdę muszą otrzymać 7 ataków, a czwarta tura to jest 50% HP albo mniej.
Więc to jest problem. Chyba że wrzucę ich na pierwszego slota i będę liczył, że coś tam dostaną. Spróbujmy. Spróbujmy w ten sposób. Fajnie nawet się złożyło, że mam tutaj też niebieskiego orba po prawej stronie dla Vegety. Nie będę musiał dawać tej dużej ilości orbów. Mogę to zarezerwować dla Piccolo. Tylko wiecie, dodatkowy support też sprawia, że te karty tutaj są silniejsze, więc on nie przyjmie 7 ataków na pewno, bo tutaj są tylko 3. No i też nie zostanie zraniony za bardzo, więc nie będę mógł wejść tym Piccolo w stand-by. Chociaż czy to jest taki wielki problem? No nie do końca. Nie do końca, bo Goku będzie zmieniony czerwony i on już będzie mógł zbierać orby, więc najwyżej te orby zbiorę po prostu później, te, które żółty Piccolo zmieni na całej planszy. Bo ta karta właśnie Eza, oni zostali zbudowani troszeczkę pod tego nowego Piccolo. Chciałem ich zmienić domyślnie w jednym momencie, ale w sumie to nie będzie żaden problem, bo najważniejsze jest to, żeby tego Goku czerwonego włączyć jako pierwszego i jak najszybciej zbierać te orby, nie? Im więcej orbów zbierzecie, tym silniejsze jest Makanko Sapo. Dajcie znać, jak wam w ogóle poszły samony na tych tikecikach, co ostatnio samonowaliście. Ja wam się przyznam, że nie robiłem samonów na początku, przynajmniej nie miałem zamiaru robić samonów na tym banerze z babami. Zrobiłem tylko za bilety i wpadła mi Arinsu za darmo i Ranfan za darmo, więc byłem bardzo zadowolony. Pansy mi nie wpadła, ale tam wiecie, z tych kart tak naprawdę w ogóle nie korzystam. Arinsu może gdzieś tam wrzuciłem, ale no jakby to jest karta, która też potrzebuje mieć trochę więcej kart Extreme w drużynie. A mimo wszystko Daimon się gra kartami super. No ale potem zobaczyłem, że te samony są przecenione na 30 DS-ów i nadal się dostaje tyle samo samon pointsów. Więc stwierdziłem, kurde, tych DS-ów mam tak dużo, 90 rzucę, nic się nie stanie. 2 razy trafiłem Arinsu i 2 razy jeszcze Ranfan, także Arinsu jest na 2 duplikatach i Ranfan też. Pansy nadal nie ma, ale trudno, nie szkodzi. Co by tutaj wziąć? Szczerze? Raditz idzie na pierwszego slota tak czy siak. Ile tu jest ataków? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja tu sobie myślę, żebym wziął nappę. Inaczej bym to nawet zrobił, wiecie? Inaczej bym to zrobił. Szkoda mi trochę w sumie używać aktywa nappy, który przekierowuje wszystkie ataki, bo tak naprawdę Raditz tutaj sobie dobrze poradzi. On nie potrzebuje aktywa. W tej turze w ogóle nie potrzebuje puszczać aktywa nappy. Więc myślę, żeby zrobić tak, że żeby zabezpieczyć się przed tym atakiem AOE, Raditza, mówię Raditza, Vegety, przeciwnika Vegety, to użyję Active Skilla. Użyję Active Skilla. W ogóle tutaj też trzeba zwracać uwagę na to, że ten przeciwnik Vegeta ma ataki gwarantowane. Jak widzicie, tutaj ma znaczek ten pierwszy, który jest na samej górze, że to są ataki gwarantowane, że trafią. Gdzie to jest? Tutaj. Wyłącza dodge'a. Co to jest w ogóle za heavy metal, kurwa, który leci w tle? Nie żebym narzekał, ale co to jest w ogóle za soundtrack? Nappa jest tutaj akurat bardzo przyjemną kartą do grania, bo mamy możliwość wyczyszczenia praktycznie całego pola, nie raniąc się. Zaraz wam to zresztą pokażę. Dobra, robimy tak. Raditz na pierwszym slocie. Czyszczę tutaj to pole Nappą. On ma tak dużo defa, że ja się zranię, ale potem znowu uleczę. Ze względu na jego wysokiego defa. I tutaj nie ma potrzeby, żebym ja brał szczególnie więcej orbów tym Vegetą. Wystarczy, że zrobię tak. Niebieski i tęczowy przetrwa, znaczy tutaj dostanie, a Vegeta i tak przetrwa. Widzę, że jest Dokkan Mode, co jest dość rzadkie obecnie, bo w zasadzie walki nie trwają aż tak długo. Dziewiąta tura zazwyczaj to jest jakiś Dokkan Mode, ale tutaj gramy kilka walk tak naprawdę na jednej mapie, nie? No dobrze. Szczerze nie będę tego robił. Nie będę tego robił, bo w ostatniej chwili zrezygnowałem. Nie chcę zadawać temu Vegecie aż tak dużego damage'a. Chcę zabić go tym. Makanko Sapo. Nie muszę się też leczyć. 111, ten Nappa jest chory. Ten Nappa jest chory. To jest karta z ogólnej puli SSR-ek. Skaczę z tematu na temat, ale chcę was jeszcze zapytać, jakie są wasze przewidywania i wasze wymarzone karty na nadchodzącą celebrację. Ja tak jak mówię, Goku i Freeza, znamek. Goku przede wszystkim chcę zobaczyć transformację w Super Saiyanie na dobrze zrobioną, plus jeszcze jakieś może oryginalne animacje, na to liczę. Jeśli chodzi o Freezę, no to tutaj pytanie, w jakiej formie on miałby zacząć. Myślę, że Freeza w finałowej formie po prostu to jest dobry pomysł, bo oczywiście mamy takie karty znamek, ale nie są to karty elitarne. Freeza, który jest w finałowej formie i potem przechodzi ewentualnie do pełnej mocy, jak najbardziej. To jest ten Freeza z momentu transformacji, to byłoby dobre, na przykład jak się z trzeciej formy transformuje w czwartą i ten moment transformacji to jest jego intro.
Więc też pewnie miałby kategorię Transformation Boost dzięki temu. Więc mógłby być na przykład pod pełnym liderem Coolera czerwonego. Starego, tego w finałowej formie, nie? No dobra, tutaj sytuacja wygląda tak, że mamy Radica, kurde, na trzecim slocie, który ma wyłączonego dodge'a. No i co teraz? Pytacie. No ja go nie mogę tutaj umieścić na innym slocie. Szczerze, kusi, żeby użyć Wisa, żeby się zabezpieczyć przed tym Radicem. Bo nie chcę, żeby Vegeta mnie tutaj... Chociaż czy ten Radic będzie aż tak słaby? On ma tak, 20% damage'a, redukcji w sensie, def 200, kurde, no 250 tutaj jeszcze, ale to już ma włączone. Czy ja temu Radicowi ufam? Dobra, na pewno puszczam to. To jest pewne. To jest pewne. Ci zostają na drugim, trzecim... Nie. A, widzicie, no tak. Oni na pierwszym slocie są lepsi. Tyle, że ja tutaj nie chcę za bardzo brać tylu orbów nie czerwoną kartą. Tak naprawdę oni na pierwszym slocie dostają dodatkowy super atak, co w ich przypadku jest no stricte ofensywną sprawą. Chociaż to też mogłoby się przydać, ale ja myślę, że zrobię tak. Jakby to wyczyścić najbardziej. Tak spróbujemy zrobić. Zagram w ten sposób. No kurde, tutaj się za bardzo nie mam jak potem uchronić przed tymi orbami czerwonymi. No im chciałbym naładować pełen pasek, bo oni mają wtedy więcej statystyk. Ale dobra. Zrobimy tak. O, mogę się tutaj uchronić. Dobra, i w następnej turze te czerwone orby zczyszczę nappą. I nie ma problemu, elegancko. Jedyne czego się obawiam, to jest Raditz na trzecim slocie. Jedyne. Bo ma wyłączonego dodge'a, a nie wiem czy on sobie poradzi z tym atakiem obszarowym. Nie wiem ile Vegeta bije. Nie wiem czy on się robi silniejszy, czy on się robi słabszy, nie pamiętam jego statystyk. Ale ten Raditz, wiem, że on jest silny, kurde. No ten Raditz, w ogóle te karty z Saiyan Sagi, które dostały EZA są naprawdę mega dobre. 41. Też polecam wam sobie wziąć te karty, jeśli jej nie macie i brakuje wam na przykład do Saiyan Sagi. Właśnie Maćkowi ostatnio, pozdrawiam cię Maciek, jeśli oglądasz ten film, z Over 9000, on zaczął grać do Kana i gra cały czas z tą darmową drużynką z Saiyan Sagi, którą mu poleciłem. Wiedziałem może tutaj jak zrobi EZA tym właśnie typiarzom, tutaj go kupi kolo żółtym, to jest elegancka karta do tego, żeby wrzucić do drużyny. Dobra, to nie jest chyba, nie, to nie jest tak obszarowy. Więc tutaj bez problemu powinniśmy to tankować. A gdzie ten obszarowy kurwa miał? Gdzie ten obszarowy poszedł? Ty. Ja przegapiłem? Jak gadałem i przegapiłem? I Raditz to przeżył? Gadałem, chyba tak się bałem. Dobra, żyjemy. Elegancko, pięknie. Wspaniale. I teraz ja bym zrobił nawet tak. Ultimate damage, lower seals attack. Nie, ja tutaj nic nie chcę tutaj tego włączać. Nappa idzie na pierwszego slota, żeby wyczyścić, to na pewno. Dobra, teraz puszczam Vegetę. Myślę, że nawet bym zrobił... Czy ja chcę puszczać Active Skilla? Chcę kurde wykończyć tę walkę bez Active Skilla. Zrobimy tak, o, tego sobie użyję. Tego jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Też przy okazji będziemy mieli nową animację. System of a Down. Nie wierzę. Przypomniało mi się teraz, że Nappa ma przecież Chop Suey. Ja pierdzielę, co to jest za soundtrack w ogóle? Przecież to intro... Nie, aż muszę się napić. Zapomniałem totalnie o tym soundtracku. Nappa z Soadu. Serge Tankian. Dobra, tutaj akurat zależy mi na tym, żeby nie zabić tego Vegety. I samemu nie umrzeć. Nappa nie bije dużo. No dobrze. Tutaj to AOE mam nadzieję, że przyjmę, bo Raditz na ostatnim slocie ma wyłączonego dodge'a. Raditz to tankuje, bez problemu. Raditz tak naprawdę jest największym tankiem na pierwszym slocie, a na trzecim ma dodge'a. Z tego zapamiętam. A tutaj gość sobie normalnie... Co to było? Aha, on zrobił drugi atak, tylko że zostało to skipnięte przez skip animacji. Zapomniałem o tej opcji. Ale jak to się mówi, ta opcja jest skozłowana. Goated. Skipowanie super ataków. Mam nadzieję, że będą dodawać tego więcej, bo nie wszystkie karty jeszcze to mają. I wracając i może kończąc jeszcze temat tych kart na GDC, na globalną boom kampanię. Namek Saga myślę, że jest pewna. Ale kurde, jest też druga część celebracji, nie? I co wtedy? Może jednak Saiyan Saga. Goku kontra Vegeta. Dobra, no niestety nie mamy tutaj, kurde, tego. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo
Tutaj mielibyśmy znacznie lepszą sytuację. Cyan Warrior Race. Dobra, wiecie jak zrobimy? Zbieram YOLO, już totalnie YOLO. Zbieram 6 orbów i walę tym makankiem. Jare, jare. Ale byłoby nieklimatycznie, gdyby się nie udało go dziabnąć tym. Do końca. Uff. Mama Sita! Co to ma być? Co to ma być? Naprawdę? Jeszcze powiedzcie mi, że zdechnę. To byłoby dobre, gdybym teraz zdechł. Ale no tutaj jest atak break, więc no nie zdechnę. Nie udało się. Nie udało się dobić. A chciałem tutaj wykalkulatorować. Może gdybym jedną oczko kliknął w Dokkan modzie, to bym zadał większy damage trochę. Mogłem tak zrobić w sumie. Jedno oczko kliknąć w Dokkan modzie, ale kto wiedział. Przechodzimy do samonów, moi drodzy. Jeśli chodzi o karty, których nie mam z tych samonów, to jest ich chyba 5. I teraz muszę wyłączyć ciala. I wracamy do muzyki z montażu. Tych samonów, jak widzicie, nie tykałem, nie obchodzą mnie one za bardzo. O co chodzi na tym banerze, moi drodzy? O co chodzi na tym? No niestety nie mam jeszcze 2 bilecików, więc nie będę robił single samoni. 14 samonów sobie zrobimy. Kart, których nie mam. To po kolei. Cell, Slug, Toppo, Freeza w pierwszej formie i jeszcze jedna karta, której nie mam, czyli ci tutaj panowie, którzy wypuszczają swój mixtape, nie? Z okładkiem mixtape'u tutaj Android 17 z Hellfighterem. Także tak, wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma innych kart legendarnych, no bo to jest Dokkan Fest banner, nie? Więc wiadomo, że nie będzie tutaj kart pokroju legendarnego Turlesa, którego nie mam, którego bym bardzo chciał mieć. Przydałby mi się do robienia niektórych misji, jakichś tam Space Traveling Warriors, czy Terrifying Cock, czy jakieś tam inne Planetary Destruction, no ale się... O szlak, co to jest w ogóle? O, pierwsze koty za płotem. No, więc troszeczkę ostatnio tak skipowałem tych banerów, albo nie szedłem aż tak głęboko, jakbym mógł, bo stwierdziłem, że nie ma sensu robić samonów na każdym miesięcznym banerze pokroju tego Goku SSJ3, Metal Coolera, Turlesa. Wiadomo, tam 3 samonki sobie zrobię, jak są przecenione albo są samon pointsy, ale potem te karty wracają na jednym banerze. O tym akurat Goku mówiłem wcześniej, nie? Goku w nawiasie Kaioken. Wiadomo, niegrywalna karta, ale nazwa jest. Nie, 18 i Krillin. Jest kombinacja. Jest kombinacja, tylko w zasadzie nawet nie pamiętam, co ona oznacza. 3 SSR-ki? Czy featured? Jest jakiś featured. Uwaga, zobaczmy, co to jest. Jak będzie jedna z 5... Nawet nie dacie mi dokończyć zdania. O, jest Ledzik! Nawet z Ledzika się bardziej cieszę, bo Goku... 3 SSR-ki i mimo wszystko była karta Dokkan Fest. Pytanie, czy ja tego Goku mam na 100%? Bo jeśli tak, to jest zmarnowana karta. Zrobimy sobie tak, że wejdę tutaj w linki do... Nie! I do Ledzika Kurde bele, co to za samonik w ogóle przydatny. Goku akurat nie jest jakoś szczególnie używany przeze mnie. Bardziej w Clashu był używany. Tam do drużyny Dragon Ball Fuzja. Dawno nie widziałem. Do drużyny Dragon Ballowej, ale jak był normalny Clash, a nie jak teraz są 3 walki i nawet nie muszę tej drużyny Dragon Ballowej używać, więc Goku się nie przyda. Co tu mi wpadło? Kurde, jakby mi wpadła jedna karta chociaż z tych 5, których nie mam, to byłoby mega fart. Mega fart. Ale nie zależy mi na tym aż tak bardzo, bo to są karty, no już których praktycznie... I tak bym z nich nie korzystał. A z tej karty czasem jeszcze jestem w stanie skorzystać. Więc jak już coś, to niech będzie. Znowu ta 18. Znowu ta 18. Dobra, czy tutaj jest potencjał? Wow, i to nawet fajny. Drugi orb do nich. No, to jest bardzo dobry w takim razie traf. Jeśli już coś trafiać, to coś takiego, że mi jeszcze złotego orba odblokuje na... SSR-ka jest, ale to gwarantowana chyba, nie? No. Ezo trochę dziwaczne, tak ta pasywka ich przed zmianą w Vegetę jest dość krótka. Taka jakby tam ucięło przynajmniej 2/3. O, STR Pan. Spoko karta, ale podczas tej samej celebracji fizyczna Pan, żółta, dostała
fajne Eza i szczerze nawet chyba lepsze niż... O, Corredeo Warida. Lepsze niż ta czerwona banerowa, ale niech będzie. Nie mam jej chyba na 100% nawet, więc... A raczej na pewno. Zobaczmy, co tutaj wpadło. Corredeo Warida, więc jakaś banerówka siadła. Nie wiem w zasadzie kogo bym tam jeszcze chciał, oprócz tych 5 kart, których nie mam. Nie zwracałem za bardzo uwagi na to, kogo nie mam, w zasadzie do kogo bym chciał... A to z jakiej paki tu jest legendarka? Z jakiej paki tu jest legendarka? Nie, no tutaj są tylko Dokkanfesty. Do samego końca są Dokkanfesty. Ty, to tutaj są normalnie karty... Czekaj, Normal Summon Guaranteed. Przewijam to na sam koniec, zobaczmy jakie tutaj są karty do trafienia. Jeśli tu jest Turles do trafienia, to jest dobry banner. King Cold, Cyberman, Towamira, dobra, Ledzik. Ja wejdę sobie w Dokkan Info, wejdę sobie w ten banner, bo tutaj normalnie będzie napisane obrazkowo pokazane, do którego momentu tutaj są karty. Unfeatured. Ty, Paikuhan to jest literalnie najnowsza legendarka, jaką można trafić na tym banerze. Bo później mamy tak naprawdę już tylko karty banerowe. Najnowsza legendarka, jaką można trafić, bo wcześniej jest Gohan malutki znamek i jest Cell Max i tak dalej, Ginyu go... Ale jaja, trafiłem najnowszą legendarkę z tego baneru. Ale szkoda mimo wszystko, że nie ma późniejszych. No, to jest darmowy baner, więc tak naprawdę no jestem w stanie ich zrozumieć trochę. Ale kurde... Nie spodziewałem się tego. No wiecie, normalnie na banerach Dokkan Fest nie ma legendarek w ogólnej puli. Więc jakby się w ogóle nie spodziewałem tego, że na takim banerze będą, a jednak są. I no to ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony, a tutaj dopiero połowa bilecików poszła. No to przelećmy w takim razie przez tę drugą połowę jeszcze. Żadnej kombinacji nie ma. Dobra, po tym banerze ja sobie zerknę, chociaż sobie czy zerknę. Nie będę już was zanudzał, to sobie zerknę po prostu tutaj obok, na ten baner jeszcze raz. Kogo bym ja chciał jeszcze trafić z tego baneru? Tao Pai Pai, no w zasadzie, kogo bym chciał? Vegeta Mini może? O, ona też jest fajna, chociaż nie, ja już mam na 100%. Ostatnio obrałem za jakieś tam dodatkowe, jakąś walutę ją obrałem. Źle brzmi mówiąc... O! Piccolo i Pan z Super Hero, to jest kombinacja. I jest długa Kakameme, ty, no to tutaj... Featured chyba Dokkan Fest, czy LRK. Aż sam nie wiem. Chyba na tym banerze nie ma aż takiej dużej różnicy. Dobra, trochę zwolnię, żeby było... O kurwa, klimatycznie. O, już przez chwilę myślałem, że jakaś lepsza karta na taka. Ładny art mimo wszystko ten Gotenks z Piccolo, ale no to jest banerówka sprzed kilku lat. Ile jest tych kart featured? Featured jest 47, a ja nie mam 5. No to szansa na to, że... O, coś jest tutaj znowu? Chyba nie za bardzo. Szansa na to, że trafię akurat tę, której potrzebuję. O, tek... Jak mam na 100%, ale to jest dobry traf. Bardzo dobra karta, nadal. Nie wiem, dla mnie drużyna GT Bosses jest nadal świetna. Szefowie wielkiej wycieczki tam robią robotę. Patrzę sobie na ten baner, co ja bym jeszcze chciał z tego baneru? Właściwie nic. Nie wiem, w sumie Hirudegarda może, o. Hirudegard ostatnio dostał dobre Eza i ten Goku SSJ3. O, widzę, że oni też są, no to super. To jakby oni wpadli, to byłbym zadowolony. No ich Eza było świetne. Jest nadal, nie? Cała ekipa, Vegeta. Nie ma fuzji. No bo na przykład z 6. Wszechświata, z Arku Szampy, nie? Goku, Kaioken Blue, Hit. Weź mi panie, idź, zostaw mi w spokoju. Nie chcę tych kart. Ale daj ma Vegeta Mini. Duplikacik by siadł. Ja z tej karty korzystam. Glorio może, czy Glorio nie mam na 100%? Jest kombinacja. Kombinacją. Kurydy. Na totalnym chillku powiem wam, samonuję tutaj i jestem zadowolony póki co z tych samonów. O! Proszę bardzo. Jakieś bye bye Dragon Balls. Połączenie thank you Dragon Balls i bye guys. Bye bye Dragon Balls. No w sumie to był koniec praktycznie anime. Właściwie, nie? Więc bye bye też. Dobra, 10. slot. Ale się przyda. Ale się baba przyda do Eza. Jasny gwint. Co tu siadło? Wiadomo, Bulma no tam już obecnie jest taka SE. Ja pierdziu!
Jeszcze duplikat pierwszy do niej. Ja nie wiedziałem, że ja taki jestem tutaj słabo zbulmowany. Do tej pan, do Ledzika, do Kale drugi orb, no do Pablo Kucharskiego drugi orb. Co to za samony? Za darmo. Ludzie za darmo rozdają karty. Jeszcze się celebracja nie zaczęła, a ja już jestem po samonach. Co za samony? I po co mi tu grubasie lecisz? No sam Krylan by oznaczał animację. No ale nie siadło mi nic, czego jeszcze bym nie miał. A mimo wszystko ja też jestem kolekcjonerem. I prędzej czy później te karty chcę mieć. Jedna z tych 5, których nie mam. Tora, jakby to mówili japońscy kamikadze. Niestety, no singli tutaj nie będę robił, bo szkoda waszego i mojego czasu. Friend Summony ostatnio zrobiłem na kiblu, powiem wam. Te Friend Summony to jest powód, dla którego ja jestem za tym, żeby był przycisk skip przy samonowaniu. Ale co mi siadło tam w jednym? 11 Grand Kaiów mi wpadło w jednym samonie, Friend Summonie. 11 Grand Kaiów, tych kolorowych, nie? Aż liczyłem, nie wierzyłem, że to prawda. Super samony! Super samony! Super partia! Jak widzicie, konto się tutaj, powiedzmy, przygotowuje do samonów. Mogę wam nawet pokazać, jakie tam wpadły karty. W ten sposób będzie nawet lepiej, nie? Pokazać, jakie wpadły karty z tych lepszych. Albo w ogóle takich, które tam... A chociaż nawet nie, bo jeszcze dostałem karty, które mam na 100%. To nawet to nie jest dobry pomysł, żeby wam pokazać w ten sposób. Tak wam pokażę. Nie, to jest dandy. O, tak wam pokażę. To siadło. Tyle, moi drodzy. Dzięki wam za oglądanie. Długi film, ale musi się pojawiać raz na jakiś czas na kanale. Niedługo na pewno będzie reakcja na nowe karty. Nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy będą pokazane nowe karty, ale na pewno będę to nagrywał, bo jest to temat, który będzie grzany przez następne tygodnie. Duża celebracja, globalna boom kampania. Na jakie karty czekacie? Ile macie DS-ów przygotowanych? Jak się na to wszystko zapatrujecie i jak wam poszły te samoniki? Piszcie komentarze. Póki co miłego dnia wam życzę. Zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się niedługo na reakcji, a potem rzecz jasna na samonach, ale samony już na żywo. Dziana!